Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition. Jeżeli jesteście zdziwieni, dlaczego nagrywam tutaj, a nie tak jak tradycyjnie, dowiecie się tego z kolejnego AskMe, który pojawi się w przeciągu, myślę, paru dni, także musicie się uzbroić w cierpliwość. Dzisiaj obiecany wcześniej The Getaway. Trochę mi zeszło z tym, właściwie weszło tam potem Halo i jakoś nie miałem okazji, żeby The Getaway ukończyć. Moje pierwsze zetknięcie z grą było dość takie sobie, że tak powiem. Pamiętam, że gra była dorzucona, oczywiście to był pirat, gra była dorzucona do konsoli, którą żeśmy kupili, pierwszej konsoli, i tam było sporo tych gier i żeśmy te gry testowali. Ja pamiętam, że to Getaway odpaliłem i pojeździłem trochę po mieście, trochę nie za bardzo wiedziałem, o co tam w ogóle chodzi, dlaczego nic nie ma w tym, żadnego radaru, mapy, nic. W końcu, kiedy ogarnąłem, gdzie trzeba jechać i co tak naprawdę nas kieruje w miejsce, gdzie trzeba jechać, o czym zaraz powiem, nie uprzedzajmy faktów, poległem na pierwszej misji ze strzelaniem, bo tam w ogóle nie było celownika. Jak tu w ogóle strzelać tego? Pamiętajmy, że byłem wtedy graczem jeszcze PC-towym i granie na konsoli było dla mnie wtedy dość trudne, tak? Jeszcze to pierwsze zetknięcie z PlayStation 2 i tą grę niestety odpuściłem i po prostu dlatego, że było wiele innych ciekawszych tytułów, które chciałem wtedy sprawdzić i ją odpuściłem i o niej zapomniałem. Po latach, w zeszłym dokładnie 3 tygodnie temu, 2 tygodnie temu, postanowiłem wrócić do Getaway, dać mu drugą szansę i spróbować ją ukończyć i poległem dokładnie w tym samym miejscu, na pierwszej misji. Natomiast Marcin Kosman mnie nakierował mniej więcej, co w tej grze trzeba zrobić, znaczy głównie chodziło o sterowanie. I postanowiłem tą grę, udało mi się tą grę ukończyć. Powiem tak, niezależnie od tego, co tu powiem, uważam, że jest to dobra gra, ale ona ma tak potworne problemy i tak duże takie jakieś archaizmy, jest miejscami tak niesamowicie siermiężna, że bardzo ciężko się w to gra. I nie jest to tak naprawdę syndrom tego, że gra jest z 2002 roku, więc już minęło trochę czasu, 20 lat od premiery, bo w tamtym czasie, w 2002 roku były gry, które było wiele lepiej ogarnięte niż The Getaway, także to są jakby decyzje deweloperów, które w mojej opinii, choć odważne, w wielu miejscach były mocno nietrafione. Wielu graczy uważa, że ogólnie, kiedy poczytacie sobie o Getaway, to zobaczycie, że jest to tak zwany klon właśnie Grand Theft Auto. I ja tego nie rozumiem, bo to nie jest klon Grand Theft Auto. Jest to bardziej dla mnie klon do jakiegoś drivera albo i nawet mafii. Tak naprawdę z Grand Theft Auto gra ma niewiele wspólnego. W grze wcielamy się w Marka Hammonda, który jest byłym złodziejem. Zostaje zabita jego żona, porwany jego syn i taki mafiozo, który trzęsie całym Londynem. Zleca mu kilka zadań, w tym wypadku są to misje, które musi wykonać, żeby odzyskać syna. Cała gra dzieje się jakby w przeciągu jednego dnia. Kiedy skończymy grać Markiem, wcielamy się w Franka Cartera, który jest jakby po drugiej stronie barykady, który jest policjantem. I również mamy kolejny szereg misji do wypełnienia. Gra jest bardzo dynamiczna, przez to, że w zasadzie jedno zadanie prowadzi zaraz do kolejnego. Tutaj nie ma jakby tego miejsca na swobodne poruszanie się po mieście i robienie czegokolwiek, dlatego uważam, że to nie jest w ogóle podobne do GTA. Samo miasto służy nam tylko samo miasto jest tylko lokacją, która pozwala nam się przemieścić z punktu A do punktu B. Miasto nie ma żadnych aktywności. Bardzo często, kiedy jedziemy samochodem, mamy na to jakiś określony czas, także też nie można się rozbijać w nieskończoność po mieście i sobie oglądać Londyn, także dlatego mówię, że niewiele tutaj jest wspólnego, jeżeli chodzi o GTA. Trzeba docenić tutaj naprawdę fajną oprawę. Lokacje, szczególnie te, które dzieją się gdzieś tam w jakichś melinach dealerów, narkotyków, wyglądają naprawdę spoko i wygląda to nieźle. Również pochwalę cutscenki, które o wiele lepiej w mojej opinii wypadły niż GTA. GTA zawsze miało takie, trójka, Vice City, San Andreas miał taki sznyt lekko komiksowy. Tutaj bardzo chciano zachować tą
taki realizm tych postaci, to wyszło spoko, tak? Podobało mi się też miasto, ogromna część Londynu została ładnie przeniesiona, jak gdy w Londynie nie byłem, ale grałem w Watch Dogs. I jakieś takie najbardziej znane miejscówy w Londynie możemy odwiedzić. Oczywiście dzisiaj może to śmieszy, bo wiadomo, oteksturowanie i modele nie są jakoś specjalnie zachwycające, ale i tak, że na PlayStation 2 udało się stworzyć tak ogromną połać terenu, wzorowaną tak naprawdę na oryginalnych jakichś tam miejscówach, no to robi wrażenie, no wygląda to naprawdę dobrze. No i tutaj w zasadzie ten Londyn to był chyba ten główny bohater tej gry. Jeżeli lubicie, nie wiem, podobał Wam się film Przekręt albo Lock, nie wiem jaki jest polski tytuł, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, to jest filmy Guya Ritchiego, no to jest właśnie gra, która bardzo czerpie garściami wręcz z filmów Guya Ritchiego, chociaż brakuje tutaj humoru w mojej opinii. Gra jest bardzo mroczna i to jest też ciekawe, że jest bardzo brutalna i to nie jest taka brutalność, że tam wiecie flak i coś, ale kiedy się gra i tak patrzysz na te cutscenki, jak tam wiecie leją się w ogóle, to jest to brutalne i trzeba przyznać, że też to zauważyłem, że pomimo, że gra nie jest jakoś specjalnie krwawa, jest faktycznie dość brutalna. Jak się w to gra? Słuchajcie, deweloperzy mieli ciekawy pomysł, ponieważ chcieli stworzyć coś na zasadzie właśnie filmu, w którym bierzemy udział i pewne decyzje, które podjęli, zakładam, że były dość trudne, nie do końca zostały przemyślane, ponieważ gra nie ma żadnego HUD-a, nie ma nic na ekranie, masz tylko postać albo samochód, nic nie masz na ekranie. Nie masz mapy, więc wsiadając do samochodu, tam gdzie chcesz jechać, czy gdzie masz skręcić, pokazują Ci kierunkowskazy w samochodzie, więc jeżeli świeci Ci kierunkowskaz w prawo, no to musisz skręcić oczywiście w prawo. I jest to dość męczące i to jest gra głównie chyba dla taksiarzy w Londynie, którzy doskonale wiedzą jak poruszać się po mieście, bo tutaj tak naprawdę bardzo często jeździsz w kółko, nie do końca wiadomo gdzie masz dojechać. Jeżeli zapalą się światła awaryjne, to znaczy, że jesteś na miejscu, trzeba się zatrzymać, ale też nie do końca. Dlaczego? Bo tutaj kolejny jest problem. Czasami jedziesz samochodem, zapalają się światła awaryjne, więc wiemy, że jesteśmy na miejscu i czasami trzeba przejechać dalej, czasami trzeba wysiąść, czasami trzeba po prostu zatrzymać samochód. Różne rzeczy tu się dzieją, my nie do końca wiemy tak naprawdę co trzeba zrobić. Briefing misji składa się z jednego zdania, które absolutnie nic Wam nie mówi i to jest dosyć spory problem, ale najciekawsze się zaczyna, kiedy wysiądziemy z tego samochodu i mamy misję, w której zaczynamy strzelać. Dodano tutaj co prawda przyklejanie się do ściany i takie tego typu rzeczy i pierwsze co, wyciągasz broń i nie do końca wiesz jak strzelać. Nagle naciskasz i okazuje się, że możesz celować manualnie, ale na ekranie nie masz celownika. Wszystko robisz ręcznie. Nie możesz tu korzystać za bardzo z muszki, ponieważ gra jest w widoku trzecioosobowym, sterowanie czy też celowanie jest dość utrudnione. I dopiero potem się okazuje, że gra ma tak autocelowanie, które jest pod triggerem R1. Najlepsze jest to, że gra nie daje Ci żadnych wskazówek, nie ma żadnego tutoriala. Możliwe, że jest w instrukcji, ale wtedy wszyscy grali na piratach, to by tam instrukcję miała, a szczerze mówiąc nie zerknąłem. Pewnie w instrukcji jest, ale kto wtedy by, nawet wtedy, tak, kto by czytał instrukcję, więc nie ma żadnego tutoriala jak poruszać się, jak strzelać i tak dalej. Na przykład to, że postać traci energię. Pamiętam, że też mnie to lata temu, kiedy grałem pierwszy raz, jakoś zirytowało, że giniesz i nie możesz tej energii odzyskać. Próbujesz się przykleić do ściany, no nie da rady. Schować się gdzieś, nie. Co musisz zrobić? Musisz stanąć przy ścianie, postać się wtedy o ścianę oprze i zaczyna regenerować energię. No kto by w ogóle na to wpadł? Tam powinny być, wiecie, tutorial, który Ci mówi dokładnie jak w tą grę grać, bo bez tego jesteś trochę tak, działasz po omacku, jak dziecko we mgle. Nie masz żadnych w ogóle przesłanek, co trzeba zrobić, ani co robi co. Także to jest spory problem. Getaway. Kolejnym problemem, który zauważyłem, jest to, że wiele misji, które są skradankowe, musisz przejść dokładnie tak, jak sobie zażyczyli to twórcy. Jest tylko jedna prawidłowa droga. Wejście kilka metrów z tej drogi powoduje, że grę zaczynasz od początku, co też jest mega irytujące. I niektóre misje doprowadzały mnie do szału, powiem Wam, bo gra jest dość trudna. Trudność wynika też z tego, że w mojej opinii spieprzono element, na którym w zasadzie gra miała może najbardziej
Element, który jest najczęściej w grze wykorzystywany, mianowicie jazda pojazdami. No jest to spieprzone. Szczególnie kiedy gra się Markiem Hammondem, czyli tym złoczyńcą, tak to nazwijmy, kiedy włącza się policja, która zaczyna Ci ścigać, która jest mega agresywna i zawsze ma szybszy samochód od Ciebie. Przypominało mi to, słuchajcie, jazda samochodem z policjantami na plecach przypominało mi ostatnią misję z pierwszego Drivera. Pamiętacie, kiedy się chyba z prezydentem uciekało i Cię goniło wszyscy. Przez co często w ogóle nie udaje się Ci się przejść misji, bo kończy się czas. Niektóre misje powtarzałem kilkunastokrotnie, mnie krew zalewa. Powiem Wam, że wymyśliłem kilka nowych bluzgów podczas grania w Getaway, no bo jest to po prostu masakryczne. Samo strzelanie też nie jest dobrze zrobione, bo jeżeli postać tylko wystaje, przeciwnik jest za skrzynką, ale wystaje do pasa, nie włączy się autocelowanie, więc nie możesz tego przeciwnika zastrzelić. On może do Ciebie walić za tej skrzynki, ale Ty musisz przejść obok, żeby stanąć, żeby była cała postać, żeby on mógł zalokować pistolety na przeciwniku, co jest w mojej opinii też absolutnie w ogóle złe, tak, jeżeli chodzi. I powiem Wam, że namęczyłem się z tą grą. Uważam, że trudność wynika tutaj z takiego dosyć nieumiejętnego tworzenia całego tego tytułu, z tych błędów, których po prostu być nie powinno w mojej opinii. Można było to wiele lepiej ogarnąć. To, co mnie zaskoczyło i to, co się różni od tego, co jest w GTA, to to, że Getaway ma bardzo dużo elementów, w których są wykorzystane faktyczne marki. Jeżeli chodzi o samochody, nie mamy tu wymyślonych samochodów. Normalnie jeżdżą Peugeot, Citroeny, Saaby, Lexusy, wszystko ze znaczkami, z opisami, wszystko jest elegancko. Również podczas jazdy po mieście napotkamy te furgonetki FedExa, Maersk, czyli takie kontenery, które się przewozi. No, dużo takich jest elementów, do których trzeba było mieć prawa autorskie. I powiem Wam, że no byłem zaskoczony, bo gra jest dosyć brutalna. Jazda samochodami też powoduje, że te samochody się tam niszczą, w którymś momencie zaczynają się palić i też, że twórcy tych marek zgodzili się na zamieszczenie swoich samochodów w tej grze. No byłem bardzo zaskoczony, ale miło zaskoczony, że nic nie jest tak jak w GTA, że wszystko było wymyślone tak na potrzeby gry, tylko korzystano z faktycznych marek, które spotkamy na ulicach Londynu. No i to było w mojej opinii też pozytywne. Natomiast uważam, że koniec końców gra jest bardzo spoko i ta historia jest nawet fajna i te cutscenki są spoko i kiedy się kończy pierwszą część, czyli gra się tym Markiem i potem gra się Frankiem, ogólnie jak patrzy się na globalnie, to uważam, że gra była w porządku i fajnie mi się w to grało, ale ta siermięga podstawowych elementów rozgrywki, kiedy o niej sobie przypomnę, to mnie po prostu krew zalewa. No powiem Wam, że niektóre te rzeczy, no już powiedziałem o tej jeździe samochodem, powiedziałem o tym strzelaniu, ale tego wierzcie mi, że tego jest naprawdę dużo i bardzo często trzeba zaczynać całą misję od początku, bo gra też raczej nie szafuje za bardzo checkpointami, tylko trzeba po prostu przejść jakby cały fragment misji, czy tam nawet całą misję za pierwszym razem. Jak nie przejdziesz, no to zaczynasz od nowa. Szczególnie to irytuje, kiedy mamy na przykład misję, gdzie ścigamy jakiś samochód i ten pościg trwa kilka minut przez miasto i Ci się nie uda, kończy się czas i musisz zacząć całkowicie od nowa. No to powiem Wam, o Chryste Panie, co ja tutaj wymyślałem po prostu, to jest masakra, nie? Także jest dużo takich rzeczy, które w mojej opinii powinny zostać o wiele lepiej dopracowane i widać, że twórcy, bo robiło to Team Soho, chcieli dobrze, tak? Chcieli stworzyć coś nowego, coś takiego, czego jeszcze nie było, ale koniec końców nie do końca to wyszło i gra zawodzi w wielu takich podstawowych elementach, z których korzysta, które są bardzo często jakby w mechanice i gameplayu tutaj w tej grze wykorzystane i nagle się okazuje, że to po prostu nie działa, albo nie działa tak, jak powinno działać i to jest niestety irytujące. Pamiętam, że jeszcze jednym z takich elementów, który strasznie mnie irytował, to było to, że nie do końca było wiadomo, gdzie jedziesz, to już mówiłem o tych kierunkowskazach i nagle znajdujesz się gdzieś, gdzie powinieneś być, kończy Ci się czas, masz kilka sekund
dosłownie na to, żeby gdzieś dojść, ale nie wiesz gdzie, czy trzeba wejść do budynku, czy trzeba podjechać pod budynek. Jest taka misja, kiedy docieramy do szpitala i podjeżdżasz pod szpital, pod główne wejście, okazuje się, że to nie tu, że musisz wejść do szpitala jakimś bocznym wejściem, w ogóle nie wiadomo gdzie tam są drzwi otwarte i tam musisz właśnie wejść. Także no powiem Wam, że irytacja w opór, nie? Natomiast to, co wydaje mi się, że ludzie uważają, że to jest GTA klon, to to, że zawsze możesz sobie z tego samochodu wysiąść, podejść do jakiegoś innego samochodu, wsiąść, zabrać ten samochód. Natomiast nic... Nawet nie mogę powiedzieć, że to jest gra tak naprawdę z otwartym światem. Owszem, znaczy, no jest ten cały Londyn, ale tak jak mówię, Londyn służy Ci tylko do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Nie masz jakby tam free roaming. On się dopiero odpala, jak skończysz całą grę. Wtedy masz Game Extras i możesz sobie ten free roaming włączyć. Ale podczas rozgrywki tego nie ma, bo gra jest bardzo dynamiczna. Te misje następują jedna po drugiej. Kończysz jedną misję, to nie jest tak, że jedziesz do znacznika, żeby zacząć kolejną misję, tylko jakby jedna misja wynika z drugiej, tak? Jest cutscenka i masz kolejną misję, przez co ta dynamika jest dosyć spora i ta cała fabuła się nie rozmywa, tak jak w grach z otwartym światem, gdzie nagle możesz zrobić miliony innych rzeczy jeszcze pobocznych, tylko jest jakby płynne to przejście. I naprawdę nie wiem, dlaczego tutaj ludzie nazywają to klonem GTA, bo naprawdę tych rzeczy, które są podobne, no chyba to, że prezencja, że z trzeciej osoby, to jest chyba, to, tak jak mówię, bardziej gra zbliżona w mojej opinii do Mafii albo i do Drivera niż do GTA. Koniec końców, czy polecam The Getaway? Słuchajcie, tą grę możecie kupić na Allegro za jakieś, nie wiem, 5 zł, może z 7. Koniec końców fajnie się w to grało, ale tam ta siermięga niestety mocno tutaj daje się we znaki. Grę kończysz, zajmuje Ci przejście gry o wiele dłużej niż jakby to było dobrze opracowane. Mi przejście gry zajęło jakieś 14 godzin, także w mojej opinii, gdyby to było dobrze dopracowane, to strzelanie, jeżdżenie, ten czas by się skrócił co najmniej o połowę. Natomiast uważam, że to jest fajny tytuł. Powstała też druga część o podtytule Black Monday, ale jeszcze też w nią nie grałem i nie miałem nigdy okazji w nią zagrać. Możliwe, że po nią jeszcze sięgnę. Mam nadzieję, że poprawiono to, co nie działało tutaj i będzie się grało już o wiele lepiej. Natomiast tutaj nie mogę powiedzieć, że polecam. Musicie sobie zobaczyć na gameplayach, jak to wygląda, ale pamiętajcie, że gameplaye, nawet jeżeli Wam się podobają, dochodzi do tego straszna siermięga w sterowaniu, strzelaniu, co niestety może powodować, że ta gra dla wielu będzie niezjadliwa i odbijecie się od niej od razu, tak? Szczególnie ten brak HUD-a, który był ogólnie dobrym pomysłem, ale zostało to tak kalecznie tutaj zaimplementowane, że bardzo to przeszkadza tak naprawdę i wierzcie mi, że HUD, mapa i celownik to są dobre rzeczy w grach, to nie jest tak, że tego nie powinno być. No nic, niemniej udało mi się ukończyć, nie polecam, nie odradzam, zobaczcie na gameplayach, jak to wygląda. Jeżeli szukacie czegoś z ciekawą fabułą, podobały Wam się filmy Guya Ritchie, no to wydaje mi się, że akurat The Getaway jest najbliżej tych filmów i najbardziej odda ten klimat właśnie takiego gangsterskiego półświadka Londynu. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.